Przeciwnicy w ogóle takiej ustawy mówią, że przecież to w ogóle jest niepotrzebne, bo już dziś można sobie różne rzeczy z pomocą prawnika czy notariusza uregulować, zabezpieczyć. Jak to tak naprawdę wygląda? Przez brak takich jasnych przepisów i brak regulacji, jak duże pole tutaj decyzyjne ma konkretna osoba w konkretnym przypadku. Czy to będzie policjant, czy to będzie urzędnik, czy to będzie lekarz. Czy ustawa w tym, no właśnie, chciałam powiedzieć proponowanym kształcie, ale de facto nie znamy proponowanego kształtu, czyli ta dosyć jeszcze enigmatyczna, jednak zapowiadana ustawa będzie zalecenia Trybunału spełniała? Będzie na to odpowiadać? Artykuł 18, mówiąc, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny podlega ochronie, mówi w zasadzie tyle, że ta instytucja małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny musi być uregulowana. Że co najmniej, że to jest pewne minimum, które ustawodawca musi zapewnić. I on to zapewnia w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Ale to nie wyklucza wzięcia pod ochronę zrobienia czegoś więcej niż ta norma wymaga i wprowadzenia związków partnerskich. Innymi słowy, że ta norma jest to norma gwarancyjna, norma prawna, gwarancyjna, która wprowadza pewne obowiązki dla ustawodawcy, który może zrobić coś więcej i że z tego nie wynika zakaz. Jakim prawem? Pytamy o granice, zasady i odpowiedzialność. Rozmowy o sprawach, które dotykają nas wszystkich. W wideokaście Kancelarii Wardyńskiej Wspólnicy. Jakim prawem? Dzień dobry. Dziś będziemy rozmawiać o związkach partnerskich, a nawet nie tyle o samych związkach partnerskich, co o prawnej sytuacji osób, które żyją razem, tworząc de facto formę rodziny, natomiast nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego, oczekują na ustawę regulującą ich sytuację. Moim rozmówcą jest adwokat Filip Rak z Kancelarii Wardyńskiej i Wspólnicy. Dzień dobry. Witaj. Dziękuję za zaproszenie. Filipie, jesteś głównie karnistą, prawda? Tak, jestem adwokatem w sprawach karnych głównie. Ale nie jest przypadkowe, że akurat z tobą rozmawiam na temat tej ustawy, bo jesteś też prawnikiem zajmującym się prawami człowieka, a w szczególności można powiedzieć prawami osób LGBT+. Pracowałeś w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Czy możesz powiedzieć parę słów o tym, czym się tam zajmowałeś? Tak, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich byłem państwowym urzędnikiem. Moim zadaniem było realizacja zadań Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji osób LGBT+, czyli ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. I tam zajmowałem się szeregiem kwestii, między innymi brałem udział w postępowaniach przeciwko tak zwanym uchwałom, strefom anty-LGBT. To był czas nagonki państwowej na tę grupę osób. Dzisiaj jako adwokat wróciłem do zajmowania się prawem karnym, ale nadal jestem zaangażowany w ochronę praw osób LGBT. Prowadzę też sprawy związane z tą tematyką i działam, można powiedzieć, rzeczniczo na rzecz praw tych osób. Tak, ta nagonka, o której wspomniałeś, sytuacja sprzed kilku lat, na szczęście przycichła, ale generalnie nie możemy mówić o tym, żeby sytuacja osób LGBT+, jak wiemy pod tym określeniem, pod tym skrótem kryją się tak naprawdę bardzo różne tożsamości, sytuacje życiowe i ludzkie. Generalnie sytuacja tej grupy nie jest w Polsce dobra, prawda? Bo rzeczywiście do dzisiejszego dnia nie mamy jakby ustawy, która by chociażby pozwoliła właśnie tym osobom w jakiś sposób legalizować swój związek. Ja na początek naszej rozmowy chciałam przeczytać fragment posta mojej koleżanki Magdy. Magda jest w związku z drugą kobietą, wieloletnim. Wychowują wspólnie syna partnerki Magdy. I Magda napisała tak przy okazji Parady Równości na swoim Facebooku. Nie poszłam w tym roku na paradę. Chcę praw, a nie imprezy. Praw dla siebie, dla mojej żony, z którą ślub w Polsce mogłyśmy wziąć tylko w teatrze. Dla wszystkich takich nas i dla naszych rodzin.
walczyłam o zmianę władzy, ale nowa władza nie dała mi nic. Dzisiaj jest 30 października 2025 roku. Premier Donald Tusk, kiedy obejmował władzę w grudniu 2023 roku, obiecał, że uchwalenie ustawy o związkach partnerskich będzie jednym z priorytetów jego rządu, jego koalicji. Jak wygląda ta sytuacja dzisiaj, prawie 2 lata po objęciu władzy przez koalicję i czy sytuacja Magdy i tych wszystkich nas, o których ona mówi w swoim poście, zmieni się niebawem? Bardzo dobrze rozumiem frustrację twojej przyjaciółki. Ona to nie jest taki jedyny głos, który się pojawia. W zasadzie można powiedzieć, że osoby LGBT czekają na te zmiany już od 1989 roku, bo pierwszy projekt to nie jest pierwszy projekt, pierwsza inicjatywa uregulowania sytuacji osób w związkach jednopłciowych. Już w 2004 czy 2005 roku mieliśmy pierwszy projekt tego typu, potem były następne i żaden z nich nie był ostatecznie zrealizowany, więc dzisiaj po 2 latach funkcjonowania nowego rządu, mamy prawo być sfrustrowane tym, że wciąż nie ma efektów. Powstał świetny projekt, on wyszedł w zasadzie z rządu, trafił do Sejmu, bardzo kompleksowy projekt i on teraz będzie prawdopodobnie anulowany, został zawarty jakiś kompromis. W związku z tym, wczuwając się w sytuację osób pozostających w związkach jednopłciowych, to ta frustracja narasta, jest zupełnie uzasadniona. Ja przypomnę, że szacuje się, że w każdej populacji jest około 10% osób LGBT. W Polsce nie mamy konkretnych statystyk, ile takich osób jest. GUS też nie prowadzi takich statystyk. Właśnie, to jest interesujące. Dlaczego GUS nie prowadzi takich statystyk? Przy okazji spisu powszechnego chociażby. To jest bardzo dobre pytanie, bo w spisie powszechnym zadaje się pytania bardzo szczegółowe dotyczące życia prywatnego, majątkowego, pochodzenia i wielu innych kwestii. Nie zadaje się pytania o orientację seksualną, mimo że to byłby, można powiedzieć, że byłaby to pewna ingerencja w prywatność, ale jednak dałoby to wyobrażenie, ile osób czeka na ochronę, bo 50 000 rodzin w Polsce tęczowych wychowuje wspólnie dzieci. Jeśli chodzi o związki nieformalne, i to bez rozróżnienia na płeć, to mamy około 900 000 związków nieformalnych, prawda, niezarejestrowanych, z czego duża część to są związki jednopłciowe. I teraz pytanie, w jaki sposób nasze państwo zobowiązane do tego różnymi konwencjami, konstytucją, przecież konstytucja nasza mówi o tym, że każdy jest równy wobec prawa, zakazana jest dyskryminacja z jakiejkolwiek przyczyny. Pytanie, w jaki sposób nasze państwo zajmie się tą grupą osób, odpowie na potrzeby prawne, potrzeby bezpieczeństwa tej grupy obywateli, bo to im się po prostu należy od państwa i te rozwiązania po prostu są potrzebne. Tak, właśnie, mówiąc o całej grupie, to mamy, przeliczając te 5-10%, to jest około 2 milionów osób LGBT+ w Polsce, z których jakaś część na pewno będzie chciała wcześniej czy później uregulować swoją sytuację rodzinną, tak? Sytuację swojego związku, więc mamy tutaj całkiem dużą grupę. Mamy w zasadzie też, mam wrażenie, dość progresywne nastawienie polskiego społeczeństwa, bo akurat na ten temat badania są prowadzone i z nich wynika, że dużo ponad 60% polskiego społeczeństwa nie ma problemu z tym, ażeby zalegalizować coś takiego jak związek partnerski. Oczywiście, to pokazuje ten trend, o którym mówisz, on rzeczywiście jest, on wynika z wielu badań, od CBS po Kantar, Ipsos i tak dalej. To są pracownie, które badają nastroje społeczne od lat. I stosunek do praw osób LGBT, stosunek do rejestracji, do sformalizowania związków jednopłciowych, stosunek do małżeństw, do adopcji przez pary jednopłciowe. I te badania od lat pokazują nie tylko, że większość społeczeństwa popiera prawa osób LGBT, ale że ten trend rośnie, że to jest rosnąca akceptacja. Nawet w czasach tej takiej opresyjnej nagonki państwa, która miała miejsce kilka lat temu w Polsce przeciwko osobom LGBT, bo trzeba to nazwać po imieniu, to była
państwowa opresja przeciwko tej grupie osób, tej grupie obywateli, w którą zaangażowane były instytucje państwowe, politycy, to mimo tego wciąż również wtedy obserwowało się wzrost tego poparcia społecznego dla praw osób LGBT. No i to pokazuje po prostu, że to nie społeczeństwo jest homofobiczne, to politycy, którzy są u władzy, a przynajmniej no, niestety większość polityków, którzy decydują o losach naszego kraju, no pewne rozwiązania są dla nich nieakceptowalne, a być może boją się ich wdrożyć ze względu na jakąś węższą grupę swojego elektoratu. No tak, i można by to nazwać wręcz pewnego rodzaju sojuszem ponadpolitycznym, bo tutaj w zasadzie dość wąska grupa posłów i posłanek lewicy się wyłącza z tego trendu, natomiast mamy jakiś rodzaj tutaj porozumienia ponadpartyjnego, tak? Dokładnie, no ten sprzeciw, bo to już nie jest, tak jak wspomniałem, to nie jest pierwszy projekt ustawy o związkach, czyli wprowadzenia regulacji prawnej związków tej samej płci. Ten sprzeciw wobec tych kolejnych rozwiązań, on był prezentowany przez różne partie. To nie jest tak, że jest jakaś jedna partia, która się temu sprzeciwia, to jest duża część polskiej sceny politycznej. Ten sprzeciw moim zdaniem ma korzenie ponadpartyjne. To jest sprzeciw bardziej wynikający z uprzedzeń, stereotypów, czy jakichś lęków. No i niestety sytuacja wygląda tak, jak wygląda. Zanim porozmawiamy o tym, jaka jest tak naprawdę prawna sytuacja osób, które pozostają w związkach partnerskich, nie mogąc formalnie ich zalegalizować, to chciałam cię zapytać, jak wygląda w ogóle proces legislacyjny w Polsce, jeśli chodzi o tego rodzaju ustawę i co się działo przez ostatnie 2 lata w tej sprawie? Jasne. W Polsce proces legislacyjny jest, jak w każdym demokratycznym państwie, dosyć skomplikowanym procesem. Inicjatywę ustawodawczą, czyli to, kto może wnieść projekt, posiada kilka podmiotów: prezydent, grupa posłów, senatorów, ale również Rada Ministrów. I oczywiście potem projekt taki, w zależności od tego, w jaki sposób został złożony, zawsze trafia do Sejmu ostatecznie i jest pierwsze, drugie, trzecie czytanie, prace w komisjach. Później projekt ustawy trafia do Senatu. Tam odbywa się głosowanie. Senat może zgłosić poprawki, które następnie będą rozpatrywane przez Sejm. Ostatecznie taka uchwalona ustawa trafia na biurko prezydenta, który, żeby ustawa weszła w życie, musi złożyć swój podpis. Może ustawę zawetować, czyli odmówić podpisu, wtedy ustawa wraca do Sejmu. Sejm może teoretycznie odrzucić weto prezydenta, znaczy nawet nie teoretycznie, ma takie konstytucyjne uprawnienie, tylko do tego potrzeba 3/5 ustawowej liczby posłów, czyli 276 posłów. Natomiast jeśli chodzi o pracę nad projektem ustawy, to od 15 października 2023 roku na początku były to prace rządowe, to był rządowy proces legislacyjny, czyli nad projektem pracowało ministerstwo, było to Ministerstwo Równości, znajdujące się w gestii Lewicy. Zgodnie z umową koalicyjną pani ministra Katarzyna Kotula była za niego odpowiedzialna. I po dłuższych pracach, dosyć skomplikowanych konsultacjach też ze środowiskami aktywistycznymi LGBT, wypracowała projekt, który był projektem bardzo kompleksowym. To było dość powiedzieć, że były to w zasadzie 2 projekty samej ustawy o instytucji, jaką jest związek partnerski, i ustawy wprowadzającej tę instytucję do polskiego systemu prawnego. Można dość powiedzieć, że oba te projekty miały około 500 stron. Były bardzo skomplikowane i zawierały szereg odpowiedzi na postulaty, które wynikają właśnie z potrzeby ochrony prawnej osób LGBT+. Ostatecznie niestety projekt nie opuścił prac rządowych, ponieważ wewnątrz koalicji, tutaj głównie PSL, nie godził się na część rozwiązań, która się znajdowała w tym projekcie, i ostatecznie Lewica w takim geście, powiedzmy, można powiedzieć, dążenia do jednak wprowadzenia tej ustawy, albo przynajmniej poddania ją pod debatę parlamentarną, złożyła ten projekt jako projekt poselski w Sejmie. Od tego czasu projekt nie jest procedowany w Sejmie. Miało być pierwsze czytanie we wrześniu, takie były zapowiedzi, ale nie odbyło się to pierwsze czytanie. No i po drodze, jak wiadomo, mieliśmy pewne
w ogóle po drodze, mam na myśli od początku funkcjonowania koalicji, były pewne przetasowania na scenie politycznej i w rządzie, prawda? Były wybory prezydenckie, była rekonstrukcja rządu, Ministerstwo Równości zostało zlikwidowane. Co też jest znamienne. Jest to znamienne, aczkolwiek pani była już ministra Kotula, jest obecnie pełnomocniczką rządu do spraw równego traktowania i nadal pracuje nad rozwiązaniami legislacyjnymi. Natomiast jeśli chodzi o projekt, no to ten projekt pierwotny, powiedzmy ministerialny, on, że tak powiem, leży w zamrażarce obecnie w Sejmie. I na fali tych zmian politycznych został wypracowany niedawno i tutaj 17 października 2025 roku na konferencji prasowej, wspólnej konferencji Lewicy i PSL, został ogłoszony, zapowiedziany w zasadzie nowy projekt. Tak, to niecałe 2 tygodnie temu, bo my nagrywamy, przypomnę, 30 października. Tak, nagrywamy 30 października i warto to podkreślić, ponieważ sytuacja jest bardzo dynamiczna i wszystko może się zmienić w przeciągu dni. I chciałbym podkreślić, bo to jest istotne, że na tej konferencji prasowej Lewica i PSL ogłosili, te partie ogłosiły, w zasadzie zapowiedziały projekt kompromisowy. On się już ma nie nazywać ustawa o związkach partnerskich, tylko ustawa o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Jest dosyć skomplikowana nazwa, będąca pewnym kompromisem, bo nazwa związek partnerski budziła kontrowersje części sceny politycznej. Mówi się dużo o wrażliwości PSL-u, więc ta nazwa, rozumiem, odpowiada na wrażliwość PSL-u. Tak, taki był zawarty kompromis. No i chciałem podkreślić, że na tej konferencji, bo to jest istotne też dla naszej rozmowy, na tej konferencji nie został zaprezentowany projekt. To znaczy wciąż po upływie tych niespełna 2 tygodni, przynajmniej wczoraj wieczorem, jak to sprawdzałem, ten projekt jako dokument z konkretnymi rozwiązaniami, on nie znalazł się na stronach rządowych, więc obecnie tak naprawdę opieramy się tylko na treści oświadczeń polityków na konferencji prasowej, więc ocena tych rozwiązań też jest utrudniona. Natomiast wiemy na pewno, że on został istotnie okrojony. Czyli dla ciebie, jako dla prawnika, właściwie nie masz takiego konkretnego prawniczego punktu odniesienia na dziś, żeby skomentować ten projekt, tak? Bo jedyne, na czym możemy się oprzeć, to właśnie są wypowiedzi polityków, którzy wzięli udział w konferencji, wywiady w prasie, tak? Natomiast takiego twardego konkretu prawniczego nam brakuje. Tak, możemy rozmawiać o tych takich sugestiach, które padły, takich zapowiedziach, co tam będzie uregulowane, natomiast kształtu ostatecznego nie znamy. Te różnice są istotne. Może warto powiedzieć, jak kompleksowy, tak w skrócie, bo nie wyczerpiemy tego tematu. Na pewno trzeba byłoby oddzielne seminarium nagrać dla wytłumaczenia, na czym dokładnie, konkretnie polegał ten pierwotny projekt. Ale tak w skrócie mówiąc, on miał zabezpieczać większość potrzeb par jednopłciowych żyjących w związkach. Ustanawiał ustrój majątkowy, możliwość zawarcia tego związku przed Urzędem Stanu Cywilnego. Dawał określone zwolnienia podatkowe, czyli takie bezpieczeństwo podatkowe, możliwość wspólnego prowadzenia gospodarstwa ze wsparciem państwa, kwestie ubezpieczeń zdrowotnych, kwestie dodatków socjalnych, kwestie, może nawet powinienem był od tego zacząć, relacji między partnerami, czyli wspólnej opieki, obowiązku alimentacyjnego, czyli takiego obowiązku wsparcia, również ekonomicznego pomiędzy partnerami. To są bardzo istotne rzeczy. Też trzeba powiedzieć, że ten projekt zawierał również regulacje tak zwanej małej pieczy, czyli, tak jak wspomniałem, szacuje się, że jest 50 000, a pewnie nawet więcej, bo to są już przestarzałe statystyki, par jednopłciowych, które wychowują wspólnie dzieci. Więc ten projekt odpowiadał też na potrzeby ochrony dzieci w takich rodzinach i wprowadzenia pewnych rozwiązań, tak zwanej właśnie małej pieczy, czyli możliwości takiego podejmowania decyzji przez partnera, który nie jest rodzicem biologicznym dziecka, ale jest jego rodzicem tak zwanym społecznym, czyli pełni te funkcje wychowawcze, możliwości prawnej podejmowania pewnych decyzji w sprawach dziecka. I tego, jak rozumiem, dziś nie mamy. Tak. Tego obecna propozycja kompromisowa w tym kształcie, jaki został omówiony na konferencji prasowej, nie ma. Tam jest, ten projekt został sprowadzony do kwestii ekonomicznych. Trzeba podkreślić, że bardzo dobrze, ponieważ te
kwestie są bardzo ważne i na pewno ogromna grupa obywateli polskich czeka na te rozwiązania. Natomiast tak, umowa ta będzie w zasadzie, można wnioskować, że będzie pewną umową majątkową, tak? Czyli takim rozwiązaniem, umową, która zawiera się przed notariuszem. No, notariusz to nam się kojarzy bardziej ze sprzedażą nieruchomości, czy zawieraniem jakichś transakcji, czy regulowaniem takich kwestii właśnie majątkowych, niż z takim regulowaniem naszych spraw rodzinnych w zasadzie. No tak, czyli tu jest bardzo istotna różnica na poziomie samej symboliki i czegoś, co byśmy mogli nazwać pewną godnością, tak? Czy prawem do przeżywania właśnie uroczystego, istotnych zmian życiowych, tak? Bo tak jak rozumiem, do notariusza idziemy właśnie pozałatwiać różne sprawy, natomiast no nie ma tutaj tej otoczki uroczystej, nie możemy specjalnie zaprosić gości, żeby nam towarzyszyli w takiej ważnej chwili życiowej, tak? No, raczej oczywiście biura notarialne różnie wyglądają, ale niespecjalnie nawet samą przestrzenią sprzyjają temu. No nie mówiąc o powadze, tak? Czyli jakby po zmianie nazwy, no to jest jakby kolejne odjęcie czegoś w tej warstwie symbolicznej. Tak, w tej warstwie symbolicznej na pewno, która jest dla wielu osób ważna. Masz zupełną rację, że biuro notarialne nie jest przystosowane do celebracji, umówmy się, ważnych wydarzeń w naszym życiu. Zmiana nazwy, tak, z ustawy o związkach partnerskich na ustawę o statusie osoby najbliższej, to jest ten nowy termin jest takim suchym terminem prawniczym, w zasadzie kodeksowym, można powiedzieć, który odejmuje takiej kwestii szacunku, godności dla związku dwóch osób, które, przypomnijmy, nie mają alternatywy w obecnym stanie prawnym, żeby inaczej nie mogą zawrzeć małżeństwa, prawda? Chcą w jakiś sposób swój związek uregulować, ale ten moment celebracji też jest dla nich ważny, tak? To jest kwestia godności, szacunku. Więc tak, ten projekt niestety tego nie reguluje. Także myślę, że przyjdzie nam porozmawiać o konkretach. Jakie tam konkrety się znalazły? Co tak naprawdę się zmieni w sytuacji tych osób? Czy może się zmieni? Oprócz tych kwestii, które powiedzieliśmy, to jest kwestia prawa do pochówku. Obecnie pary jednopłciowe, kiedy jeden z partnerów umrze, nie mają prawa na przykład do wspólnego pochówku. Partner, który zostaje przy życiu, nie może w jakiś sposób mieć wpływu na to, gdzie zostanie pochowany ten partner, więc to są na przykład mają pary małżeńskie, tak, co jest ważne dla ludzi, którzy pozostają w długoletnich związkach życiowych często. Więc ta kwestia. Prawo do informacji o stanie zdrowia, dokumentacji medycznej. Do pewnego stopnia obecne rozwiązania przewidują taką możliwość, ale one są niewystarczające, bo zawsze gdzieś tam decyduje urzędnik. Kwestie zwolnienia z podatków, od spadków, darowizn, czynności cywilnoprawnych, wspólne rozliczenia w przypadku wspólności majątkowej, więc to jest dziedziczenie, prawo do renty rodzinnej, prawo do mieszkania. Takie rzeczy są wymienione w tym wspólnym oświadczeniu. Interesuje mnie, w jaki sposób rzeczywiście ta ustawa, jeśli ona zostanie przegłosowana i wejdzie, co jest jakby już wiemy jeszcze kwestią przyszłości i trudno nam powiedzieć, jak to się skończy, zmieni życie tych par, które dzisiaj nie mają możliwości w żaden sposób swojego związku legalizować. Bo przeciwnicy w ogóle takiej ustawy mówią, że przecież to w ogóle jest niepotrzebne, bo już dziś można sobie różne rzeczy z pomocą prawnika czy notariusza uregulować, zabezpieczyć. Jak to tak naprawdę wygląda? Znaczy to jest, można powiedzieć, półprawda. Tak? I warto powiedzieć o tym oczywiście, że są pewne możliwości regulacji związku, związku nieformalnego. Można go do pewnego stopnia zabezpieczyć prawnie, można udostępnić sobie, udzielić sobie upoważnień administracyjnych, pocztowych, upoważnienia do załatwiania konkretnej sprawy, można kupić sobie wspólne ubezpieczenie zdrowotne. Można rzeczywiście wiele kwestii załatwić. Natomiast trzeba zauważyć, że te wszystkie kwestie to są relacje między jednostkami. A cała sfera, która jest między obywatelem a państwem, ona nie jest zabezpieczona obecnie. Kwestie chociażby
wspólnego rozliczania majątkowego, tak? One nie są jasno uregulowane. Tutaj za każdym razem sędzia, który będzie rozpatrywał taką sprawę majątkową, czy inny urzędnik, będzie musiał sobie zadać pytanie, jakie przepisy zastosować, jak zinterpretować prawo, żeby kwestie majątkowe rozwiązać, tak? Czyli jest to w dużym stopniu uznaniowe i zależne od właśnie opinii, decyzji, nastawienia konkretnego urzędnika. Dokładnie. I cała sfera też, tak jak wspomniałem, ta sfera państwowa, można powiedzieć, tak? Nie relacji prywatnych, tylko państwowa, tak? Czyli ubezpieczenia społeczne na przykład. Kwestie zwolnień podatkowych, darowizna między partnerami jest opodatkowana. Spadek między partnerami. Przypomnę, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy żyją na przykład ze sobą przez 50 lat, mają wspólny majątek, wspólnie dbają o siebie, utrzymują się, chcą po sobie dziedziczyć. Jedną opcją jest sporządzenie testamentu, który jest opodatkowany, tak jak każdy inny testament. W przypadku dziedziczenia ustawowego między bliskimi osobami spadek nie jest opodatkowany, w związku z tym państwo tutaj w sposób jaskrawy dyskryminuje pary jednopłciowe. Tutaj warto, kiedy mówimy właśnie o tych relacjach między jednostką a państwem, jeszcze nie powiedzieliśmy o ważnej rzeczy, o ważnej grupie osób, bo mamy w Polsce również osoby LGBT, które są, uwaga, w służbie naszego państwa, prawda? Są funkcjonariuszami policji, wojska, są żołnierzami, funkcjonariuszami innych służb porządkowych, które dbają o nasze bezpieczeństwo. I teraz jest taka ustawa, która mówi o tym, że jeśli osoba najbliższa, osoba najbliższa, czy członek rodziny albo małżonek, funkcjonariusz jest w związku małżeńskim i poniesie śmierć na służbie, to ten małżonek czy osoba z najbliższej rodziny pozostanie przy życiu, ma prawo do zasiłku, tak? I osoby pozostające w związkach jednopłciowych, niestety są wykluczone z tej regulacji, tak? Czyli mamy osoby LGBT, które narażają życie dla naszego bezpieczeństwa, ponoszą największą ofiarę, jaką można ponieść w tej służbie, czyli mogą umrzeć, a ich rodzina zostanie z niczym, najbliższa rodzina zostanie z niczym. To jest przykład takiej czystej dyskryminacji, prawda? I kiedy mówimy właśnie o tym, że te rozwiązania obecne są niewystarczające, czy te kompromisowe, to jest po prostu jeden z przykładów, tak? I takich przykładów jest bardzo dużo. Dlatego też ta frustracja społeczna, społeczeństwo ma pewne oczekiwania, które nie są zaspokajane, ja tę frustrację po prostu rozumiem i podzielam. Istotne jest też to, że, tak jak wspomniałem, w obecnej sytuacji pary jednopłciowe żyją w wielkiej niepewności prawnej, bo oczywiście z orzecznictwa sądowego, które się kształtuje cały czas, wynikają pewne prawa, tak? Na przykład kiedyś się uznawało, że osoba pozostająca we wspólnym pożyciu to nie może być osoba tej samej płci. I na przykład nie ma możliwości odmowy zeznań. Albo był spór co do tego, czy osoba tej samej płci tworzy gospodarstwo domowe w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych na przykład, tak? Czy się należy dodatek mieszkaniowy. Podobnie w przypadku wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym partnerze. Tutaj orzecznictwo ostatecznie po długich bataliach sądowych, trzeba podkreślić, wypracowało takie stanowisko, że owszem, osoba żyjąca we wspólnym pożyciu to również wielka mi rzecz, to również osoba tej samej płci może być. Natomiast to pokazuje, że jak duża jest niepewność i jak duża, przez brak takich jasnych przepisów i brak regulacji, jak duże pole tutaj decyzyjne ma konkretna osoba w konkretnym przypadku. Czy to będzie policjant, czy to będzie urzędnik, czy to będzie lekarz, bo przecież ustawa o prawach pacjenta, która mówi o tym, że dostęp do informacji może mieć również osoba bliska na zezwolenie partnera, czy dostęp na przykład bycia przy świadczeniach medycznych, to przecież jest decyzja ostatecznie lekarza, jak on zinterpretuje tę normę. I są przypadki, kiedy nie uznaje się w takich sytuacjach związków jednopłciowych. Dlatego są potrzebne kompleksowe przepisy, które wprowadzą jasność w tym zakresie. Mam nadzieję, że ta przynajmniej kompromisowa ustawa te kwestie jasno przesądzi i to będzie na pewno duża zdobycz systemu prawnego. To trzeba też
powiedzieć, że te rozwiązania są potrzebne. Natomiast no one, tak jak wspomnieliśmy, no ta propozycja kompromisowa, no ona nie jest dostateczna, bo na przykład nie reguluje kwestii opieki nad dziećmi. Tak? No właśnie, W żaden przejdźmy do sposób. tego, bo myślę, że to jest bardzo ważny element właśnie dla bardzo wielu par i też wchodzący w kwestię w ogóle praw dziecka, prawda? Jak to jest dzisiaj projektowane ewentualnie w tej ustawie? Kompromisowe rozwiązanie, które zostało przedstawione, ono nie zawiera żadnych tego typu rozwiązań. Czyli Więc, to jest kompletnie odpuszczone i zostanie- zostaje po staremu. Tak, zostaje tak, jak teraz jest, a jak jest teraz? No, teraz jest tak, że bardzo wiele rodzin, tak jak wspomniałem, szacuje się, że to jest 50 000, to prawdopodobnie jest więcej, bo to są stare te statystyki, więc można założyć, że teraz więcej dzieci wychowuje się w rodzinach jednopłciowych, tęczowych. I te dzieci bardzo często to są ich jedyni rodzice. Tak, nie ma, jest rodzic biologiczny i rodzic tak zwany społeczny i często nie ma żadnego już drugiego rodzica biologicznego, tak? Czyli dziecko wychowuje się po prostu w takiej rodzinie i nie ma poza nim innych rodziców. No i teraz wyobraźmy sobie sytuację, że ten rodzic biologiczny, no nie daj Boże, coś mu się stanie, tak? Będzie wypadek samochodowy. Zachoruje. Jest, uwaga, trafi do więzienia. Są różne sytuacje życiowe. I pytanie, co się dzieje z tym dzieckiem? Bo rodzic społeczny w takiej sytuacji, mimo że uczestniczy w wychowaniu, jest emocjonalnie, życiowo, rodzinnie, jest po prostu rodzicem tego dziecka, on w zasadzie traci jakiekolwiek uprawnienia i pytanie jest, co się dzieje w takiej sytuacji, prawda? Czy organy państwa w jakiś sposób zainterweniują, tak? Czy to dziecko, co się stanie z tym dzieckiem, czy trafi do opieki zastępczej? No to jest otwarte pytanie, to nie jest uregulowane i to nie powinno tak wyglądać. To jest jasne, prawda, że taka regulacja wprowadzająca opiekę dla partnera drugiego w takiej sytuacji no jest niezbędna dla bezpieczeństwa tych dzieci. No tak, premier Donald Tusk, komentując tę ustawę, powiedział, nikt nie będzie skakał z radości. No i to jest chyba mało powiedziane z punktu widzenia tych par, kiedy tak ważny element zostaje no po prostu odpuszczony, można powiedzieć, tak? I stwarza bardzo duże zagrożenia. Oczywiście. A jak to wygląda na tle prawa europejskiego? Bo przecież pary tęczowe polskie już zgłaszały się ze skargami do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. I jak rozumiem, Trybunał przyznał im rację i też zobowiązał Polskę do podjęcia pewnych działań. Jak to z punktu widzenia prawa funkcjonuje? Dzięki, że o to zapytałaś, bo jest bardzo istotna kwestia z punktu widzenia prawnego, bo Polska jest członkiem wielu organizacji międzynarodowych, które chronią praw człowieka. ONZ, Rada Europy, prawda? W Polsce obowiązuje Europejska Konwencja Praw Człowieka. W artykule 8 konwencja mówi o prawie do życia rodzinnego, prawie do prywatności. W artykule 14 mówi o zakazie dyskryminacji. Podobnie zresztą jak polska konstytucja. I Europejski Trybunał Praw Człowieka, czyli ten sąd w Strasburgu tak zwany, Trybunał w Strasburgu. On działa na mocy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i rozpatruje właśnie sprawy, które nie zostały poprawnie załatwione w Polsce i no, ma taki ostateczny głos co do tego, czy doszło do naruszenia praw człowieka, czy nie. Czy polskie władze, niezależnie czy to będzie sąd, ustawodawca, czy policja, czy inne instytucje, czy naruszyły prawa człowieka, czy nie. No i w 2017 roku zostały złożone skargi przez kilka par jednopłciowych, które chciały zalegalizować swoje związki nieformalne, zarejestrować je. Złożyły skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, skarżąc się, że ich prawa człowieka przez odmowę, i to tutaj akurat wypowiedziały się, cała ścieżka taka odwoławcza została wyczerpana w Polsce, odwołały się i do Strasburga właśnie i Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, to było w grudniu 2023 roku, że Polska naruszyła swoje zobowiązania do ochrony praw człowieka, nie regulując w żaden sposób par jednopłciowych. Co ciekawe,
tak na marginesie, jako pewna ciekawostka, można powiedzieć, że Trybunał wziął pod uwagę te właśnie postawy społeczne w Polsce i w ogóle ten trend w całej Europie do postępującej regulacji praw osób tej samej płci, bo trzeba powiedzieć, że 22 z 27 państw Unii Europejskiej, one już zalegalizowały te związki. Znaczy, one nie są nielegalne, ale jakby wprowadziły możliwość prawnej regulacji tych my związków. Jesteśmy już jednym z nielicznych państw razem, jak rozumiem, z Rumunią, Bułgarią, zdaje się, Litwą. Tak, to jest Litwa, Bułgaria, Słowacja, Polska. Litwa, Bułgaria, Słowacja, Polska i Rumunia. Tak, dokładnie. To jest te 5 państw Europy Środkowo-Wschodniej, które wciąż nie przyznają żadnych praw. No, niestety zaliczamy się do tego grona. Natomiast Trybunał jasno stwierdził, że zresztą to nie było pierwsze orzeczenie Trybunału. Wcześniej takie orzeczenia zapadały przeciwko Rosji, zanim jeszcze wyszła z Rady Europy, przeciwko Rumunii, przeciwko Włochom. Więc jest to pewna ukształtowana linia też Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. I już dzisiaj wiemy, że Polska cały czas, nie regulując tej kwestii, pozostaje w stanie naruszenia praw człowieka. I to trzeba bardzo wyraźnie podkreślić. A czym to grozi Polsce? Czy może grozić? Polska jest przede wszystkim zobowiązana. Europejska Konwencja Praw Człowieka to jest prawo wiążące Polskę. To nie jest jakieś tam soft law, czy jakieś niewiążące wytyczne. To jest prawo. Mało tego, to jest prawo, które jest zgodnie z polską konstytucją, ma wyższą rangę niż ustawa polskiego parlamentu. To jest prawo, które jest nadrzędne, tak? Nad polskimi ustawami. Jest częścią polskiego porządku prawnego. W związku z tym Trybunał, interpretując w ten sposób konwencję, on nakłada z tego wynika określone zobowiązanie. Jeśli chodzi o sankcję taką jednoznaczną za nierespektowanie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, no to poza tym, że jakby automatycznie wykluczamy się z tej wspólnoty państw, które respektują praw człowieka, co jest, nie wygląda najlepiej, delikatnie mówiąc, w stosunkach międzynarodowych. Przypomnę, że bardzo wiele organów, nie tylko Trybunał Praw Człowieka, ale też Rada Europy, Unia Europejska, ONZ, one wzywały Polskę do wprowadzenia tej regulacji. Ale jako takiej sankcji finansowej, na przykład tak jak w przypadku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przypomnę, że to jest inna instytucja niż Trybunał Tak, to Strasburgu. ważne, żeby to rozróżnić. Tak, bo mamy Unię Europejską i Radę Europy. To są dwie różne rzeczy. W Unii Europejskiej mamy 27 państw, w Radzie Europy mamy 46, więc to jest szersza i inna zupełnie instytucja. Natomiast Trybunał Unijny może nałożyć sankcje finansowe. Trybunał w Strasburgu nie może tego zrobić. Także oprócz tego, że Komitet Rady Ministrów Rady Europy monitoruje wdrożenie, apeluje, no to rzeczywiście jako takich sankcji finansowych nie ma, ale na przykład taki wyrok Trybunału w Strasburgu daje powód i przyczynę prawną dla tych par jednopłciowych, żeby wznowić ich postępowania, na przykład krajowe. Ja szczerze mówiąc nie mam wiedzy o statusie tych postępowań w Polsce, bo też nie prowadzę ich, ale to jest kwestia, to jest taki wymierny skutek prawny, powiedzmy, takiego wyroku. I czy ustawa w tym, chciałam powiedzieć proponowanym kształcie, ale de facto nie znamy proponowanego kształtu, czyli ta dosyć jeszcze enigmatyczna, jednak zapowiadana ustawa będzie zalecenia Trybunału spełniała? Będzie na to odpowiadać? Świetne pytanie. Bo Trybunał rzeczywiście w swoim orzeczeniu wskazał bardzo konkretne kwestie, które muszą się znaleźć w polskiej regulacji, w polskim systemie prawnym. No i poczynając od tych kwestii majątkowych właśnie, prawa do dziedziczenia, kwestii ubezpieczeń, kwestii wzajemnych obowiązków partnerów, takich podstawowych praw ekonomicznych, właśnie kwestii podatkowych również, no to wskazał wyraźnie opiekę nad dziećmi, bo to jest w zasadzie kluczowa rzecz, prawda? Mówimy tutaj o bezpieczeństwie prawnym dziecka z przyczyn, o których wcześniej rozmawialiśmy, prawda? Oczywistych. Natomiast to kompromisowe rozwiązanie, które zostało zaproponowane na konferencji prasowej, ono tej ostatniej kwestii nie reguluje. Kwestii pieczy nad dziećmi nie reguluje w żaden sposób. Także zobaczymy oczywiście konkretny kształt, ale można domniemywać, że ta rzecz nie zostanie uregulowana i to zresztą w pewien sposób zapowiada również, można wyczytać z wypowiedzi prezydenta, że takiej ustawy by nie podpisał. Oczywiście znowu trudno spekulować, co ostatecznie się stanie, bo polityka potrafi być nieprzewidywalna, ale
w chwili obecnej wygląda na to, że konsensusu politycznego nie ma w tej kwestii. A to bardzo niedobrze, bo te dzieci po prostu czekają na ochronę, ich rodzice i to naprawdę brak tej ochrony prowadzi do wielu tragicznych sytuacji życiowych i nie powinno tak to wyglądać. To jest Jakim prawem? Rozmowy z prawnikami, którzy tłumaczą mechanizmy współczesnego świata i pokazują, co kryje się za decyzjami, paragrafami i nagłówkami. Skoro mówimy o dzieciach i o pewnych podstawowych prawach dziecka, czyli prawach człowieka również, to zapytam właśnie, co z konstytucją? Bo z jednej strony przeciwnicy ustawy odwołują się do konstytucji chroniącej niemalże świętości polskiego małżeństwa, jako związku kobiety i mężczyzny, no a z drugiej strony osoby, które walczą o wprowadzenie tej ustawy, również odwołują się do konstytucji, która powinna nam gwarantować równość wobec prawa. Czy możesz to jakoś skomentować? Jak ty to widzisz? Oczywiście. No, taka główna krytyka w ogóle wprowadzenia związków partnerskich z punktu widzenia takich pozycji konserwatywnych, można powiedzieć, jest taka, że artykuł 18 Konstytucji, bo on tutaj jest bardzo istotny, mówi o tym, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, jak również rodzina, to jest istotne, podlega ochronie prawnej Rzeczypospolitej Polskiej. No i teraz, jak rozumieć tę ochronę prawną? Tak, jedna strona, która się sprzeciwia temu rozwiązaniu, mówi, że jakiekolwiek inne instytucje regulujące związek dwóch osób zagrażają małżeństwu. Ja nie do końca rozumiem, na czym to zagrożenie miałoby polegać, bo ten, kto by chciał sobie zawrzeć związek małżeński, może go zawrzeć, a kto sobie zawrzeć związek partnerski, no to proszę bardzo i nie wiem, na czym to polega ten konflikt, czy zagrożenie dla instytucji małżeństwa. To chyba tylko chodzi o zagrożenie w jakiejś sferze mentalnej, bo no właśnie, trudno to przełożyć na jakikolwiek konkret. Argumentów, te argumenty do mnie raczej nie przemawiają też, że to byłoby jakieś zagrożenie. Tak? Ale pamiętajmy też, że są głosy w doktrynie prawa osób zajmujących się prawem konstytucyjnym, jak na przykład profesor Ewa Łętowska, stoją na stanowisku, że artykuł 18, mówiąc, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny podlega ochronie, mówi w zasadzie tyle, że ta instytucja małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny musi być uregulowana, że co najmniej, że to jest pewne minimum, które ustawodawca musi zapewnić. I on to zapewnia w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Ale to nie wyklucza wzięcia pod ochronę, zrobienia czegoś więcej niż ta norma. Innymi słowy, wymaga i wprowadzenia związków partnerskich. Innymi słowy, że ta norma jest to norma gwarancyjna, norma prawna, gwarancyjna, która wprowadza pewne obowiązki dla ustawodawcy, który może zrobić coś więcej i że z tego nie wynika zakaz. Z tego wynika nakaz pewnej regulacji, ale nie zakaz dodatkowej regulacji. Pamiętajmy również, że Konstytucja mówi, artykuł 18 to nie jest jedyny przepis Konstytucji. W Konstytucji mamy również artykuł 30, który mówi o godności każdej osoby, która jest przyrodzona i z której wynikają inne uprawnienia, jak na przykład prawo do równości wobec prawa, zakaz dyskryminacji kogokolwiek w życiu społecznym z jakiejkolwiek przyczyny, również z przyczyny orientacji seksualnej, prawda? Więc interpretując ten artykuł 18, w szczególności, że on mówi o tym, że również rodzina jest chroniona, prawda? Rodzina nie jest tam zdefiniowana. Rodzina może, to zresztą wynika z wielu orzeczeń sądów naszych polskich, krajowych, że rodzina to mogą być też pary jednopłciowe. Ten przepis należy interpretować w świetle całości regulacji konstytucyjnej, również właśnie zakazu dyskryminacji i godności człowieka. Także moim zdaniem ja stoję na stanowisku, mam taką ocenę prawną, że konstytucja nie wyklucza w żaden sposób regulacji związków partnerskich. Trudno się w tej sytuacji dziwić jednak głębokiemu rozczarowaniu środowisk LGBT i aktywistów, ale z wszystkich osób, które nie są aktywistami, ale po prostu tworzą te rodziny i czują się, i słusznie czują się dyskryminowane względem prawa. Trudno się dziwić ich rozczarowaniu względem tej propozycji, która pada, bo jak słusznie zauważyła Renata Lis w rozmowie dla Okopres, jej cały radykalizm polega jedynie na tym, że chciałaby w prawach swoich być równa innym obywatelom, prawda? A z drugiej strony
Robert Biedroń powiedział, że on dzięki tej ustawie, tej propozycji czuje się dziś bezpieczniej. Czy możesz się do tego odnieść? To znaczy, na ile ta ustawa rzeczywiście będzie mogła pewnego rodzaju bezpieczeństwo wprowadzić i jak ją możemy tak naprawdę oceniać? Myślę, że ta ocena jest bardzo trudna, ponieważ są bardzo różne w społeczeństwie naszym, różnorodnym, są i też w scenie politycznej są różne sprzeciwiające się sobie, skonfliktowane siły, można powiedzieć, tak? Czy jakieś dążenia do interesów takich dobrze pojętych, również rozumiem jakoś bezpieczeństwo na przykład prawne, prawda? Więc ja doskonale rozumiem frustrację aktywistów LGBT. Sam jestem sfrustrowany tą propozycją, ponieważ ona nie jest wystarczająca. Ona nie spełnia kryteriów, na przykład wspomnianego wyroku Trybunału Praw Człowieka, prawda? Czyli jesteś jako prawnik nią sfrustrowany, Jako prawnik już nie mówiąc również jako jestem człowiek ze sfrustrowany. swoim moralnym spojrzeniem, ale jako prawnik. po Dokładnie, prostu. bo ta propozycja, widzę po prostu z czym przychodzą osoby LGBT, z jakimi problemami, jak dużo jest tych problemów i dlaczego tak ważne jest wprowadzenie kompleksowej, pełnej regulacji. Mało tego, ja uważam, że najprostszym rozwiązaniem i którego moim zdaniem, jak już wspomniałem, konstytucja nie wyklucza, byłoby po prostu wprowadzenie równości małżeńskiej, bo tu nie trzeba byłoby wprowadzać jakiegoś projektu na 500 stron, wystarczy zmienić przepis artykułu 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i wyeliminować, dodać, że również osoby tej samej płci mogłyby zawrzeć związek małżeński. Tak jak zrobiło to bardzo wiele państw już w Unii Europejskiej, co jest pewnym standardem ochrony praw człowieka w Europie. I bardzo upraszcza życie nam wszystkim. Dokładnie, przecina te niekończące się dyskusje, Dokładnie. prawda, i nie ma tutaj żadnej kontrowersji. Natomiast żyjemy w określonej rzeczywistości społecznej i politycznej. Są bardzo potężne siły polityczne, które sprzeciwiają się temu rodzaju rozwiązania. W związku z tym trudno oczekiwać, że takie rozwiązanie ma jakieś w bliskiej perspektywie szansę powodzenia. Spośród osób zainteresowanych, nie mówię teraz o aktywistach, spośród osób ze społeczności osób LGBT można usłyszeć różne głosy również. Można usłyszeć głosy takie, dobrze, no to niech chociaż dadzą jakieś cokolwiek, prawda? Te ekonomiczne, podstawowe kwestie, one też są ważne, miejmy je. Czekamy na to, super, wprowadźcie to, przynajmniej tyle. To będzie coś więcej niż nic i to jest oczywiście uprawniony głos. Są osoby, które mówią, że dobrze, ale to jest przecież splunięcie nam w twarz. Przecież nie dostaniemy, moje dziecko wychowuje wspólnie dziecko. Są rozmowy polityczne na temat wprowadzenia nowego rozwiązania. Moje dziecko nadal będzie w stanie prawnego zagrożenia. Jak mi się coś stanie, mi jako rodzicowi biologicznemu na przykład coś mi się stanie, moje dziecko może trafić do domu dziecka, mimo że ma ojca czy matkę, która, prawda, tą niebiologiczną, no to taka propozycja, czy właśnie, nie wiem, że teraz będziemy zawierać te umowy przed notariuszem, a nie tak jak chcieliśmy, z możliwością jakiejś celebracji, idźmy po wszystko, tak? Nie godźmy się na kompromisowe rozwiązania, bo z doświadczenia też również polskiego wiemy, że te rozwiązania potrafią być, można powiedzieć, spetryfikowane na lata, prawda? Więc są i takie głosy. Wreszcie mamy grupę polityczną, która chce wprowadzić te rozwiązania. Maksymalnie progresywne, ale napotyka na opór. I teraz ci politycy muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy zawrzeć kompromis polityczny, a polityka przecież jest pewną sztuką kompromisu, czy nie wprowadzimy nawet tego i będziemy liczyć, że w jakiejś tam nieokreślonej przyszłości może będzie lepsza, powiedzmy, koniunktura polityczna, inne osoby na stanowiskach państwowych, które będą akceptowały takie rozwiązanie, tak? Tak jak powiedziałem, jest wiele głosów na ten temat i mi jest trudno. Ja oczywiście sympatyzuję najbardziej z tym, który mówi, że to rozwiązanie nie jest wystarczające. Więc ciężko mi jest przesądzić. Ja bym chciał, żeby to rozwiązanie było bardziej progresywne, ale też chciałbym, żeby były jakiekolwiek ochrona prawna, bo to po prostu konkretnym osobom ułatwi w Polsce życie. Także chyba nie wiem, czy moja odpowiedź jest satysfakcjonująca. Jasne. Odnosząc się jeszcze do samej jakby propozycji,
padło coś takiego, że co prawda to będzie u notariusza i co prawda to nie będzie jakby skonsolidowane prawo, tylko ileś punktów, które osoby będą musiały się do nich odnieść, ale że później ma to być jeszcze ta umowa rejestrowana być w Urzędzie Stanu Cywilnego. Zastanawiam się, czemu to wszystko ma tak naprawdę służyć i czy ma jakieś prawne uzasadnienie, czy jest tylko komplikowaniem tak naprawdę. To jest pytanie o tyle trudne, że musimy poczekać na dokument, na konkretne rozwiązania, które są proponowane, jak kształt zawarcia, ten proces, tak, procedura zawarcia umowy przed notariuszem. Ja wyobrażam sobie, to jest pytanie na przykład, czy osoby zawierające taki związek będą musiały pójść do urzędu i tam będą być może miały jakąś możliwość celebracji, prawda? Czy też będą z tego wykluczone, a może to będzie tak, że po prostu notariusz będzie zobowiązany do przesłania informacji do Urzędu Stanu Cywilnego i na tym się skończy, tak prawda? Jak wysyła do ksiąg wieczystych Dokładnie, na przykład dokładnie tak. prośbę Więc, o wpis. Dokładnie, więc poczekajmy na kształt regulacji. No właśnie, poczekajmy. Co oznacza to poczekajmy? Jako prawnik, który przygląda się tym, jak państwo proceduje tego rodzaju sprawy, jaki widzisz scenariusz na najbliższe miesiące? Wiesz co, mi się przypomina taka sentencja, takie powiedzenie prawnicze anglosaskie. Justice delayed is justice denied, czyli sprawiedliwość spóźniona to jest sprawiedliwość, której nie stało się zadość, tak? I mamy kolejną propozycję na stole, kolejny projekt. Przypomnę, że prace rządowe oficjalne nie rozpoczęły się nad nim jeszcze. Minęły 2 lata od wyborów. Do kolejnych wyborów są kolejne 2 lata. No jestem ciekaw, co się z tym projektem stanie. W parlamencie polskim mamy, w prawie polskim, jeśli chodzi o prace ustawowe nad ustawą w parlamencie, to mamy zasadę dyskontynuacji tak zwaną, tak? Czyli zresztą na marginesie jedna z w poprzednich latach propozycji uregulowania związków partnerskich właśnie tak zakończyła swój żywot. Po prostu projekt był w parlamencie tak długo, się te prace toczyły, że były nowe wybory i projekt po prostu spadł z agendy legislacyjnej, prawda? I potem już się na niej nie pojawił. To jest zagrożenie. To jest ryzyko, które w tym momencie jest. Przez to, że mamy już kolejny projekt, na który mają się wszcząć nowe od początku te prace. Cały ten proces konsultacji społecznych będzie musiał być przeprowadzony, prawda? Uzgodnień międzyresortowych. I tutaj druga, dzisiaj chyba mam dzień anglosaskich powiedzeń, ale jest takie słowo gatekeeping. Ono się często używa też w środowiskach aktywistycznych. Zbranianie dostępu, tak? Dokładnie. Strażnicy bram dosłownie, czy wejścia. Dokładnie, strażnicy do bram prawa, prawda? Tak długo będziemy mnożyć kolejne wątpliwości, kolejne kontrpropozycje, albo na przykład blokować pewne rozwiązania, tak? Kwestionować, może nie wprost, ale mówiąc, że tutaj czegoś brakuje, albo tutaj tego jest za dużo, zróbmy nowy projekt, prawda? Przeciąganie tej dyskusji tak długo, że ostatecznie do tej bramy prawa nie wejdziemy, prawda? No i ta sytuacja, bo to nie jest tylko, to widać w tym procesie obecnym legislacyjnym, który się toczy, znaczy w tym procesie takim wypracowywania tego, prelegislacyjnym, wypracowywania pewnych rozwiązań, to mówimy o tych 2 latach tej kadencji parlamentu, ale przecież rozmowy, dyskusje nad wprowadzeniem tych rozwiązań i kolejne projekty to jest ponad 20-letnia historia naszego kraju. No tak. Miejmy nadzieję, że wszystko potoczy się szybko, nie jest satysfakcjonujące nikogo, ale jest tak, jak jest. Miejmy nadzieję, że jest to jednak, czy będzie jakiś choćby mały, ale krok naprzód. Zapytam jeszcze o coś takiego, bo dzisiaj, no właśnie, w tej sytuacji, jaką w Polsce mamy, czy jest rozsądnym, czy jest dobrym pomysłem zawarcie związku małżeńskiego w innym europejskim kraju, który daje nam taką możliwość? Daje nam możliwość przeżycia tego w sposób godny, piękny, celebrujący, niosący radość całej rodzinie i przyjaciołom 2 kochających się osób.
Myślę, że oboje mogę założyć, że znamy ludzi, którzy skorzystali z tej opcji. Ja sam mam znajomych, którzy emigrowali nie wiem, do Kanady, do Wielkiej Brytanii, do Holandii. Niderlandy chyba się teraz powinno określać to państwo, które zawarły takie związki za granicą. Nawet mają dzieci za granicą. I mówię o obywatelach polskich, którzy Tak. wyemigrowali, zawarli tam związki, mają dzieci. Status prawny tych dzieci tam w tych krajach, które mają takie regulacje, jest uregulowany, prawda? W akcie urodzenia mamy oboje rodziców. Natomiast kiedy te osoby wracają do Polski albo mają jakieś sprawy do załatwienia w Polsce, przyjeżdżają tutaj, albo jest też grupa osób, które w ogóle nie mówimy tutaj o emigracji, tylko zawierają związek tam, gdzie to jest możliwe i chcą wrócić do Polski, to one napotykają na szereg przeszkód, powiedziałbym przeszkód fundamentalnych, wynikających z tego, że Polska w ogóle nie uznaje takich związków zawartych za granicą. Tak? I czy to mówimy o rejestracji aktu urodzenia dziecka, gdzie są wpisane osoby tej samej płci jako rodzice, czy taki akt nie jest transkrybowany wprost, wyklucza się rodzica tego niebiologicznego. Czy jeśli mówimy o jakiejkolwiek formie uznania związku przed polskimi sądami, urzędami, instytucjami, to nie ma takiego uznania, tak? Już nie mówiąc o tym, że w ogóle proces zawarcia związku za granicą jest skomplikowany w takiej sytuacji, bo w Polsce trzeba uzyskać tak zwane zaświadczenie. Bardzo wiele państw, w których się zawiera związki małżeńskie, wymaga takiego zaświadczenia o zdolności małżeńskiej, tak? Czyli na przykład, że nie pozostajemy już w jakimś związku małżeńskim, prawda? I takie zaświadczenie może wydać tylko państwo naszego pochodzenia, których jesteśmy obywatelami. Polska nie wydaje zaświadczeń, jeśli związek ma być zawarty z osobą tej samej płci. No i to po prostu jest przeszkoda prawna do... Czyli zawarcie takiego związku daje nam właśnie możliwość przeżycia tej uroczystości, natomiast problemów prawnych, jeżeli wiążemy jednak naszą przyszłość, życie z Polską, w żaden sposób nie rozwiązuje. Tak, no i to jest też taki, można powiedzieć, absurd, no bo człowiek ma po prostu różne dwa stany cywilne, w zależności od tego, gdzie jest, tak? A zmieniając trochę tok rozmowy, czy dziś jako współobywatele, pracodawcy, sąsiedzi, dyrektorzy szkół, czy my możemy w ogóle osoby takie wspierać w jakiś sposób sformalizowany, tak? Nie chodzi mi tutaj o solidaryzowanie się właśnie na pochodach, czy dawanie wyrazu naszemu rozczarowaniu też taką propozycją ustawy, tylko o konkretnych właśnie jakichś ruchach takich prawnych, choćby drobnych, które możemy wykonać, żeby jakoś pomóc. Jasne, to jest bardzo dużo takich rozwiązań. Szczególnie to jest istotne w naszym kraju, gdzie nie ma tej pełnej regulacji, prawda? Nie ma pełnego zabezpieczenia. Więc pracodawcy, firmy, instytucje mogą zrobić bardzo wiele. Mogą, począwszy od wprowadzenia polityki antydyskryminacyjnej, wprowadzenia pewnej równości, uwzględniania tego, że osoba jest w związku nieformalnym, również z osobą tej samej płci, może wprowadzić pewne, można powiedzieć, zrównać te przywileje, w tym wypadku pracownicze na przykład, tak? Czyli na przykład prawo do, nie wiem, wolnych dni dla opieki nad osobą najbliższą. Prawo do, to może jest skrajny przykład, ale małżonkowie na przykład, jeśli jedno umrze, to jest taka prosta rzecz jak prawo do urlopu na czas pogrzebu. Można to wprowadzić, zrównać, prawda? Można wprowadzić zasadę, że kiedy mamy jakieś benefity w pracy na przykład, tak, to osoba najbliższa również może się zakwalifikować do tych benefitów pracownika, prawda? Niezależnie od płci, więc tych rozwiązań jest bardzo dużo. Warto powiedzieć też o rozwiązaniach dla osób transpłciowych, bo w Polsce mamy
bardzo skomplikowaną, można powiedzieć absurdalną procedurę ustalenia płci, czyli korekty płci. Trzeba pozywać własnych rodziców. To trwa latami i osoba, która przechodzi tranzycję, w tym czasie cały czas ma w dokumentach, zanim nie przejdzie tego procesu sądowego, jest jej dead name tak zwany, tak? Czyli imię, którym już się nie posługuje. Pracodawca może umożliwić posługiwanie się tym imieniem, na przykład, tak, nie wiem, w mailu, w kontaktach powiedzmy wewnątrzfirmowych, na zewnątrz również, niezależnie od tego, co ma w dokumentach, tak? Więc takich rozwiązań jest bardzo dużo. Ja myślę, że one się sprowadzają do takiej kwestii, że po prostu trzeba być człowiekiem i trzeba wsłuchiwać się w potrzeby osób, których te rozwiązania dotyczą. Można zrobić konsultacje w firmie, na przykład, kiedy wprowadza się takie polityki. Można zrobić konsultacje, takie mini konsultacje społeczne. Słuchajcie, czego byście potrzebowali? Można edukować, zrobić spotkanie na ten temat, na temat potrzeb specyficznych osób LGBT+. Także tych możliwości wsparcia jest bardzo dużo. Kończąc powoli naszą rozmowę, no mamy mieszane uczucia, tak, delikatnie rzecz biorąc, względem tego, co się teraz dzieje wokół ustawy. Mówiliśmy o frustracji. A czy mimo wszystko mamy też jakiekolwiek powody w ogóle do optymizmu? Jak uważasz? Strasznie ci dziękuję za to pytanie, bo ta rozmowa była rzeczywiście w pewien sposób, zwracaliśmy uwagę na tę frustrację społeczną, oczekiwanie na te rozwiązania. To rzeczywiście trwa długo i te powody do frustracji są uzasadnione. Natomiast ja jestem optymistą, ja widzę, jak się zmieniają postawy społeczne. Właśnie to, o czym zaczęliśmy od tego rozmowę, że te zmiany postaw społecznych wynikają z badań, one są jasne. Tak naprawdę to nie społeczeństwo jest przeciwne, to bardziej politycy, ale ci politycy też się zmieniają. To jest pierwszy tak kompleksowy projekt, znaczy ten, który ostatecznie niestety nie wejdzie w życie, ale jest tak kompleksowy. Ten projekt minister Kotuli. Tak, i on jest, można powiedzieć, że on jest bazą do wypracowywania kolejnych rozwiązań, na pewno dobrą, merytoryczną bazą. Na pewno jestem prawie pewien, że to nowe rozwiązanie kompromisowe również będzie czerpało w jakimś zakresie z tego projektu. Nawet wypowiedzi polityków konserwatywnych, jak pan prezydent Karol Nawrocki. On nie powiedział wprost, że jest przeciwny jakimkolwiek rozwiązaniom. On powiedział, że jest przeciwny tym rozwiązaniom, które on uważa za te, które zagrażają małżeństwu na przykład. Ale był otwarty na rozmowę o ustawie o statusie osoby najbliższej. W związku z tym ja wciąż jestem optymistą, że jakieś rozwiązanie zostanie wprowadzone i przynajmniej ten minimalny pakiet, ten naprawdę pakiet minimum, to przynajmniej zostanie wprowadzony i to już jest jakiś krok naprzód. Czy on jest wystarczający? Nie jest, ale być może jeśli to rozwiązanie będzie wprowadzone, to na pewno będzie pierwsze takie rozwiązanie w Polsce. No tak, z tego trudno będzie się już pewnie wycofać. Oczywiście wszystko jest możliwe, jak wiemy. W prawie już zaczynają się przebąkiwania polityków Prawa i Sprawiedliwości o zmianie konstytucji, więc zobaczymy, co nas czeka, ale cieszę się, że jakakolwiek iskierka optymizmu tu jest, bo myślę, że warto ją mimo wszystko dostrzegać przy jednocześnie pełnej empatii wobec tego rozczarowania i frustracji osób, których oczekiwań ta ustawa nie spełnia, proponowana w takim, a nie innym kształcie. Czy coś jeszcze na koniec naszej rozmowy chciałbyś dodać, podsumowując i zamykając? Tak, jeśli pozwolisz, to przygotowałem cytat. To jest cytat z wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, o którym rozmawialiśmy, który mówi o bardzo podstawowej rzeczy. Jest krótkie zdanie. Oficjalne uznanie par osób tej samej płci nadaje im byt i legitymację wobec świata zewnętrznego. I tego właśnie oczekujemy. Oczekujemy uznania, oczekujemy zabezpieczenia naszych podstawowych praw. To są podstawowe prawa człowieka wynikające z godności każdej osoby i myślę, że prędzej czy później wierzę, że takie rozwiązania w Polsce zostaną wprowadzone. Miejmy nadzieję, że będzie to prędzej niż później. Bardzo dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję ci bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Jakim prawem? Więcej rozmów i analiz na stronie kancelarii Wardyński i Wspólnicy.